Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, i Maryja zawsze dziewica. Luz de Maria de Bounie, orędzie Jezusa Chrystusa, na czasy ostateczne. Mój umiłowany ludu, znacie moją wielką miłość do was, a w przykazaniach objawia się wola mojego Ojca z miłości do ludzkości, aby była wypełniona przez każde ludzkie stworzenie. Całe prawo jest złączone z moim krzyżem chwały i majestatu, z miłości do wszystkich pokoleń we wszystkich wiekach. Wzywałem was natarczywie bez odpowiedzi, nie słuchacie mnie, nie chcecie mnie słuchać, buntujecie się, jakbyście stracili rozum, i bez skrupułów poddajecie się złu. Ludzkość nie adoruje naszej Trójcy Świętej, przyjęliście każdego fałszywego Boga, który został wam przedstawiony jako wielka nowość, nie zastanawiając się nad konsekwencjami. Już wcześniej ujawniono, jako znaki czasów ostatecznych, bunt przeciwko prawu Bożemu, przeciwko darowi życia, aby człowiek nie uważał za grzech działania lub pracy przeciwko temu, co jest wolą mojego Ojca i jest zapisane w dekalogu. Z wielkim podnieceniem ludzkość cieszy się z aberracji prawa do zabijania moich niewinnych. Diabeł wstrzyknął truciznę do waszego umysłu i został on zatruty, a z zatrutym sercem człowiek znajduje się w ciągłej agonii. Ani przez chwilę nie dostrzegasz, że zło przekształca się w nauk, z którego bardzo trudno jest się wyzwolić, przechodzisz od grzechu do grzechu śmiertelnego, za każdym razem straszniejszego. W ramach samego grzechu istnieją inne grzechy i wady, które coraz trudniej zaspokoić, tak że stworzenie nie jest zaspokojone, a grzech staje się koniecznością i wzrasta. Nagość ciała jest kolejnym znakiem utraty wartości, duchowego ubóstwa, w jakim znajduje się to pokolenie, oraz okrucieństwa braku szacunku wobec bliźnich. Jest to produkt umysłów zatrutych wężami, które diabeł rozrzuca po całej ziemi, a które zostały przyjęte przez tych, którzy, podobnie jak demony, odrzucają dom mojego Ojca. To pokolenie zapomniało o potopie i odrzuca go, a wszystkie ludzkie sprzeciwy i zaprzeczenia powszechnego potopu są jałowymi hipotezami ograniczonego ludzkiego rozumu, aby nadal zaspokajać falę zniewag wobec naszego domu. Inne wydarzenia, w których mój ojciec działał, aby powstrzymać krnąbrnego człowieka, jak w Sodomie i Gomorze, miały miejsce z powodu niefrazobliwości człowieka we wszystkich aspektach życia. Mój krzyż zawiera w sobie bunty człowieka. Jestem miłością i jestem miłosierdziem, zostało to błędnie zinterpretowane według waszego kaprysu. Ja jestem miłością, a moje oddanie na krzyżu nie było po to, abyście fałszowali prawo Boże, ale po to, aby je potwierdzić. Nie oddałem się po to, aby ludzkość buntowała się przeciwko naszej boskości. Ta nierozpoznana i buntownicza postawa człowieka otworzyła przed ludzkością drzwi kary. Nie zagrażam człowiekowi, powstrzymuję degenerację człowieka, zanim wszystko zostanie stracone. Ludzkość weszła w etap zmian spowodowanych złym postępowaniem człowieka. Stworzenie jest wytworem miłości mojego Ojca i posiada w sobie dobro. Stworzenie przyciąga dobro i nieustannie go poszukuje. Ale w tej chwili natura cierpi z powodu samotności, tej samotności, którą przekazuje jej ludzkość, gdy odwraca się od naszej Trójcy. Natura pilnie szuka tego pokrewieństwa z człowiekiem i nie znajduje go, przeciwnie, boi się człowieka i reaguje manifestacją swojej siły, wzmagając swoje działanie na ziemi kolejnymi zjawiskami. Mój ukochany ludu, wystarczyłoby, abyście dali mi miejsce, na które zasługuję, aby moje dzieło i działanie miało wolność konieczną do wzrastania w człowieku,
a w ten sposób nasza Trójca byłaby wszystkim we wszystkich. Przeciwnie, w tej chwili mój lud jest prześladowany, znieważany, skażony, zapomniany i oczerniany, aby istniejące ideologie znalazły pretekst do jego prześladowania. Ludzkość weszła na drogę, na której znajdzie pułapki, i tylko ci, którzy zmienią swoje życie i będą bardziej świadomi potrzeby życia, pracy i działania w sposób bardziej duchowy, znajdą pokój pośród napaści, znajdą siłę pośród zniechęcenia, znajdą ochronę pośród prześladowań i będą umieli odnaleźć miłość moją i mojej matki pośród pustyni, na którą będzie narażony mój lud. Człowiek musi szukać zjednoczenia z naszym domem, musi być praktykującym przykazania, błogosławieństwa, sakramenty i znać mnie, aby rozpoznać mnie w odpowiednim momencie. Wasza droga musi być bardziej duchowa, abyście żyli mną, czuli mnie, cenili mnie i nie dali się zwieść wilkom w owczej skórze, które są w świecie, a nawet w moim kościele, aby was zmylić i sprowadzić na manowce. Ziemia trzęsie się bardziej niż przedtem, zapowiadając człowiekowi przyszłość, do której zmierza. Drzwi się otworzyły, moje dzieci, i musicie zbliżyć się do mnie, aby naprawić tak wiele zła pochodzącego od tych, którzy zostali zepsuci trucizną szatana. Na ziemi nadal będą zachodzić wielkie zmiany, niebo ukaże wielkość potęgi naszego domu, a człowiek nie będzie w stanie powstrzymać woli naszej Trójcy, dopóki nie przejdzie przez sito oczyszczenia i nie zdecyduje się na bycie bardziej duchowym. Mój umiłowany narodzie, będziecie żyli w zdumieniu wobec kolejnych wydarzeń, których będziecie świadkami. Pozostańcie wierni prawu Bożemu i przywiązani do prawdy. Moje słowo nie powinno być przekształcane dla usprawiedliwienia grzesznika, ani nie powinno być przekraczane. Diabeł nie spoczywa w poszukiwaniu ludzkich stworzeń, które odwróciły się ode mnie i weszły na drogę przewrotnych innowacji, na drogę modernistów, którzy ośmielają się lekceważyć upadek i bliskość wypełnienia się tego, co moja matka wam zapowiedziała. Niektórzy nazywają moją córkę apokaliptyczną, są daleko od mojego słowa, to ja je przekazuję, to z woli Bożej jest wam przekazywane. Jestem apokaliptyczny za to, że nazywam grzech grzechem, za to, że ostrzegam ludzkość przed konsekwencjami drogi, którą obrawa z powodu rewolucji liberalizmu i modernizmu, nawet w moim kościele. Ale dla modernistów grzech nie prowadzi do zła ani do piekła, moja prawda jest staromodna, a moje objawienia i objawienia mojej matki zostały dane w teraźniejszości, lecz należą do przeszłości człowieka. O, dzieci, jak sprawić, abyście zostawili za sobą łachmany, w których chodzicie? Ludu mój, przyjdźcie do mnie i do mojej matki, jest konieczne, abyście z większą duchowością weszli w te nowe wydarzenia, w których moje dzieci muszą zachować siłę. Błogosławię was, kocham was, Jezus.